Zapraszam na film poświęcony instalacji systemu Windows 7 w wersji Release Candidate z płyty CD. To wyjątkowa okazja, aby na własnej skórze przetestować nowości, które wprowadził ten popularny system operacyjny przed jego oficjalnym wydaniem. Windows 7 to system operacyjny, który wkrótce po swoim debiucie zyskał miliony użytkowników na całym świecie dzięki swojej wygodzie użytkowania i nowoczesnym funkcjom. Aby rozpocząć instalację systemu Windows 7 w wersji Release Candidate z płyty CD, należy uruchomić komputer z tej płyty. Po uruchomieniu, pierwszym oknem, które pojawi się przed nami, będzie okno kreatora instalacji systemu Windows 7. W tym okienku będziemy mieli możliwość wyboru języka systemu, formatu godziny i waluty oraz języka klawiatury. Po wybraniu preferowanych opcji, klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do kolejnego okna, w którym klikamy przycisk Zainstaluj teraz. W kolejnym oknie instalator prosi nas o wybór wersji systemu, którą chcemy zainstalować. Następnie zostaniemy poproszeni o zapoznanie się z postanowieniami licencyjnymi oprogramowania Microsoft, po czym zaznaczamy opcję Akceptuję postanowienia licencyjne i klikamy przycisk Dalej. Kolejnym etapem jest wybór typu instalacji, którą zamierzamy wykonać. Mamy do wyboru uaktualnienie lub niestandardowa. W przypadku instalacji systemu Windows 7 z płyty CD wybieramy opcję niestandardowa. Podczas procesu instalacji systemu będziemy mieli możliwość podziału dysku twardego na partycje. Zaleca się tworzenie kilku partycji, co przyspiesza działanie systemu oraz zwiększa bezpieczeństwo korzystania z komputera. Możemy również sformatować partycję, usunąć ją i przydzielić miejsce ponownie, a także utworzyć nową partycję na pliki systemowe. Po podziale dysku musimy poczekać, aż pliki systemowe zostaną zainstalowane na komputerze. Wersja Release Candidate była dostępna do testowania przed oficjalnym wydaniem wersji finalnej, co umożliwiło użytkownikom na zapoznanie się z nowymi funkcjami i zmianami wprowadzonymi do systemu. Przygotujcie się na fascynującą podróż do świata Windows 7 i odkryjcie, jak wiele może on zaoferować. Następnie będziemy proszeni o wybór nazwy użytkownika i nazwy komputera, a także o ustawienie hasła dla naszego konta. Możemy wybrać domyślne nazwy i nie wpisywać hasła. W kolejnym oknie zostaniemy poproszeni o wybór preferencji dotyczących automatycznych aktualizacji. Zaleca się wybranie opcji Użyj ustawień zalecanych. Kolejne etapy instalacji to wybór daty, godziny oraz lokalizacji komputera. Na początek instaluję brakujące sterowniki. Tutaj przyda się Snappy Driver Installer. Następnie parę programów, przeglądarka internetowa, Adobe Reader, Total Commander. Niestety system nie chciał się aktywować, stąd brak tapety i wesołe komunikaty o pirackiej wersji systemu. Aplikacje też nie chcą współpracować, Office i Adobe Reader odmawiają instalacji. Cóż, to przecież wersja testową systemu i pewnie brakuje składników, które w finalnej wersji już są domyślnie zainstalowane. Kolejny restart i znów komunikat o aktywacji.
Dobrze, a co tu działa? Może chociaż mamy dostęp do internetu? Tak, działa, można oglądać YouTube. Zintegrowana karta graficzna się nie chce uruchomić, zmienię ją na inną. Mam taką ładną GeForce 7600 GS z 250 MB pamięci. Instalacja sterownika, może teraz się uda cokolwiek uruchomić. Zainstaluję Benchmark 3D Mark 2006. Zobaczę, jak bardzo słaby jest to zestaw. O, coś nie tak z rozdzielczością. Uruchomię test ponownie.
Też nie do końca jest dobrze, co chwila mam zanik sygnału na karcie przechwytującej. Ale niech się zrobi test do końca. Dwa 2000 punktów, prawdziwe szaleństów.
Windows 7 Release Candidate był udostępniony do testów przed oficjalnym wydaniem systemu i był to czas, kiedy użytkownicy mogli wypróbować nowe funkcje i zmiany wprowadzone w systemie. Jednak dzięki aktywnemu zgłaszaniu problemów przez użytkowników, Microsoft mógł je szybko naprawiać, co przyczyniło się do poprawy jakości systemu. Ostatecznie, Windows 7 stał się jednym z najbardziej lubianych systemów operacyjnych na świecie, znacznie poprawiając doświadczenie użytkowników w porównaniu z poprzednią wersją systemu, Windows Vista.